Siema Sybiksy, dalej łapska nie ma. Część osób zauważyło, że często powtarzam o tym, że trenujesz zbyt lekko, dlatego nie masz postępów. Dzisiaj omówimy przypadki osób, które trenują zbyt ciężko, czyli trenują ciągle na maksa, do upadku na każdym treningu, no i przez kilka miesięcy, kilka lat nie mają postępów. Dzisiaj dam Wam rozwiązanie, jak wyjść z tego kryzysu, więc łapy nie ma. Dzisiejszy odcinek pozwoli Wam zrozumieć, gdzie jest różnica, jaka jest różnica w treningu pomiędzy osobami, które trenują naturalnie, a osobami, które trenują korzystając ze środków dopingujących. Jak nieraz mówiłem, że jedną z przyczyn, dlaczego nie rośniecie, jest to, że trenujecie zbyt lekko. Nie wywołujecie odpowiedniego silnego bodźca na treningu, aby przyczynić się do hipertrofii. Natomiast można przesadzić też w drugą stronę, czyli trenować zbyt ciężko. Jak wiecie, najsilniejszym bodźcem, który powoduje hipertrofię, jest trenowanie do upadku mięśniowego. Ale jeśli trenujecie zbyt często do upadku mięśniowego, niestety skończy to się źle, czyli stagnacją. Jak zdążyliście zauważyć, najsilniejszym bodźcem hipertroficznym dla organizmu jest trenowanie do upadku mięśniowego. Niesie to ze sobą oczywiście konsekwencje potreningowe, czyli pojawia się zmęczenie obwodowe, czyli wokół czy wewnątrz włókna mięśniowego, ośrodkowe, czyli mózg, rdzeń, jednostki motoryczne itd., itd. No i jak wiecie, uszkodzenie mięśni. Co to jest? Teraz wejdziemy w szczegóły. Jeszcze 2 mecze i wygram 4,5 stówy. Jak sami wiecie, początki z siłownią są dość przyjemne. Dokładamy co trening, powiedzmy prawie to liniowo zachodzi. Skoki są mniejsze bądź większe i robimy ciągły postęp. W pewnym momencie doświadczamy coraz to mniejszych postępów, coraz mniej dokładamy, ale trenujemy dalej na maksa. Aż w pewnym momencie spotykamy się ze ścianą, czyli nie możemy dokładać obciążenia i w tym momencie taka osoba, aby robić ciągłe postępy, zwiększa objętość albo częstotliwość. Cała jednostka treningowa trwa dłużej, jest większa objętość i jeszcze dodaje do tego częstotliwość, przez co organizm nie ma szans, aby się zregenerować. I w pewnym momencie osiągnie taki poziom, że nie będzie mógł dojść do siebie do następnego treningu. A jeśli zwiększy czas pomiędzy treningami, nie będzie już się rozwijał, ponieważ częstotliwość jest zbyt niska. Wtedy efekt końcowy będzie taki, że postęp i hipertroficzny, i siłowy będzie znikomy w ciągu kilku nawet lat. Coraz mocniejsza, bardziej objętościowa jednostka treningowa do upadku, coraz częstszy taki trening doprowadzi do takiej sytuacji, że nie będziesz robił żadnych postępów. Jeśli układ nerwowy za bardzo przeciążysz, to może zapobiec to w osiągnięciu pełnej rekrutacji wysokobrogowych jednostek motorycznych w kolejnym treningu, co oczywiście zmniejszy potencjał hipertroficzny. I w tym przypadku za silnie środowisko zewnętrzne oddziałuje na organizm i organizm sobie z tym nie radzi. Po prostu nie adaptuje się do tego środowiska zewnętrznego i przegrywa tę walkę. I w tym momencie, aby organizm stał się silniejszy albo większy pod względem mięśniowym, musi dochodzić do powolnej adaptacji do coraz to wyższego poziomu. Niestety, ale ty nie masz możliwości, aby dołożyć obciążenia, bo już pracujesz na maksa i z każdym tygodniem próbujesz i nic z tego nie wychodzi. Objętości już nie możesz dołożyć, bo trenujesz już często i jednostki treningowe są bardzo długie, więc organizm nie ma żadnego powodu, aby zmieniać się i stać się coraz lepszą maszyną, wręcz przeciwnie, robić się coraz słabszy. W takim razie czego potrzebujesz? Oczywiście deload, schodzisz z ciężaru, schodzisz z objętości i zaczynasz myśleć nad treningiem. Treningiem, w którym trenujesz z zapasem. U osoby, która trenuje naturalnie, te negatywne mechanizmy zachodzą szybciej niż u osoby, która trenuje nienaturalnie, więc te osoby mogą trenować częściej do upadku, mają dłuższą jednostkę i dłuższą objętość. Ale to nie znaczy, że taką osobę też nie idzie zajechać. Jak pewnie pamiętacie, w przypadku lekkich bądź umiarkowanych obciążeń, ostatnie 5 powtórzeń są powtórzeniami najbardziej stymulującymi. Natomiast w przypadku dużych obciążeń, czyli od 1 do 5 powtórzeń, tutaj wszystkie powtórzenia są stymulujące, więc nie musimy trenować do upadku. Więc ustalamy sobie stałą zmienną w postaci rejestrowania liczby powtórzeń w rezerwie, tak zwany RIR lub rep. Dla przykładu ustalamy, że nasze RIR wynosi 1 i chcemy w pierwszym ćwiczeniu osiągnąć 20 powtórzeń stymulujących. Gdy wykonujemy każde ćwiczenie do upadku, wtedy potrzebujemy 4 serii po 5 powtórzeń, aby mieć
20 powtórzeń stymulujących. Ale tak jak mówiłem, po takim treningu potrzebujemy dłuższego okresu na regenerację i nadbudowę. Więc w tym przypadku Twoim celem jest wykonanie tych serii z zapasem na jedno powtórzenie. Wtedy w 4 seriach będziesz miał 16 powtórzeń stymulujących. Więc o 4 za mało, więc co możesz zrobić? Dodać jeszcze jedną serię i wtedy będziesz miał 20 powtórzeń stymulujących. Im więcej serii bez upadku, tym więcej serii musisz zrobić, aby zrównoważyć liczbę stymulujących powtórzeń. Organizm nie był maksymalnie przeciążony, potrzebuje mniej czasu na regenerację, na nadbudowę. W kolejnym treningu będziesz silniejszy, a ty jeszcze miałeś zapas, więc masz jeszcze miejsce, aby dodać obciążenie. I tak organizm może wiele tygodni postępować. Jak spotykasz ścianę, robisz zmianę treningu, deload i wchodzisz na przykład w inny zakres powtórzeń. Więc powiedzmy ostatnie 2 lub ostatni tydzień danego mezocyklu będzie najcięższy, powiedzmy prawie do upadku lub do upadku. Więc ilość treningów bardzo ciężkich, maksymalnych w mezocyklu jest naprawdę mniejsza, zdecydowanie mniejsza ilość. Natomiast wśród większości kulturystów spotykamy się właśnie z treningiem do upadku mięśniowego praktycznie w każdej jednostce treningowej. Ale w przypadku stosowania bardzo dużej ilości chemii lub nawet średniej ilości chemii jest to usprawiedliwione, te osoby mają lepsze warunki do regeneracji i mogą sobie na to, powiedzmy, częściej pozwolić. To dzisiaj wszystko. Pamiętajcie o nowym kodzie KFD, czyli Twoja stara z kotem. To nie fake, to prawda. Subujcie mój kanał, udostępniajcie materiał, dzwoneczek włączcie, no i tyle. Łapy nie ma.